Witam Was po raz ostatni z naszego starego mieszkania. Dzisiaj przyjechałam, żeby posprawdzać, czy wszystko tutaj gra, jeszcze tak pościerać ostatecznie kurz i jutro oddajemy klucze. Już od ponad tygodnia mieszkamy na nowym miejscu, w nowym mieszkaniu i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby nagrać Wam apartment tour, obiecany apartment tour, ponieważ to mieszkanie jest już puste, jest gotowe do wynajmu i zobaczycie, jak wyglądają mieszkania, co jest na stanie, kiedy chcecie coś wynająć tutaj w Finlandii. Żeby wszystko miało ręce i nogi, zaczynamy od wejścia. Wchodząc do mieszkania, jak już kiedyś Wam wspominałam, najczęściej w Finlandii mamy podwójne drzwi i tutaj też często się zdarza, że w tych pierwszych drzwiach jest dziura, przez którą przechodzi nam podstawowa poczta, czyli wszystko o rozmiarach normalnych listów. Na szczęście tutaj mamy drugie drzwi, dzięki którym nie wchodzi nam żadne zimne powietrze przez tą dziurę. Wchodząc do mieszkania mamy taki widok, to jest przedpokój, taki mały korytarz, tyle. Po prawej stronie mieliśmy jeden pokój, którym było nasze domowe biuro, to znaczy Królestwo Kaja. On tutaj miał swój komputer. Jak kiedyś tutaj mieszkał jeszcze ze swoim współlokatorem, to miał tutaj, to był po prostu jego pokój. I co tutaj Wam mogę opowiedzieć? Mogę Wam powiedzieć to, że kiedy wynajmujecie mieszkanie w Finlandii, to macie już szafy. W szafie mamy miejsce na wieszaki, półeczki, no i tam już nie będę skakać, ale tam też są takie dwie duże szafki. To jest pokój numer 1. Tutaj, co jest za tymi drzwiami, to Wam zaraz opowiem. Tutaj jest pokój numer 2, gdzie była nasza sypialnia, który dobrze znacie. Coś mi aparat wariuje powoli i albo nie łapie ostrości, albo nie łapie kolorów. Ten pokój jest minimalnie mniejszy od tego pierwszego, ale to trzeba dopiero mierzyć coś, nie wiem, meble na wymiar czy coś, żeby się faktycznie... żeby zauważyć tą różnicę. Szafa wygląda tak samo, pokój na pierwszy rzut oka też wygląda tak samo, tylko właśnie jest minimalnie mniejszy od tego pierwszego. A na podłodze mamy panele podłogowe, to jest jeszcze z takich informacji podstawowych, ponieważ bardzo często w Finlandii się zdarza, przynajmniej takie ja odnoszę wrażenie, że jest tak zwane młowi na podłodze. Młowi, czyli plastik. To nie jest coś takiego jak nasz gumolit, to jest po prostu plastik, to jest twardsze chyba niż to, co ja pamiętam, że było gumolitem. My mamy tutaj panele młowi, czyli ten plastik mamy tylko w łazience, ale zdarzają się mieszkania, że w całym mieszkaniu jest właśnie ten plastik na podłodze. Ok. Teraz jesteśmy w trzecim pokoju, w naszym salonie. To jest też pokój, który dobrze znacie, bo wiele filmików tutaj powstawało. Salon jest bardzo duży. Nie wiem dokładnie, ile ma metrów, ciężko mi będzie ocenić i też za dobra nie jestem w takim ocenianiu, ale mieszkanie ogólnie mogę Wam powiedzieć, że ma 74 metry kwadratowe, więc nie jest malutkie. I co? I przy salonie mamy balkon. Balkon takich normalnych rozmiarów, wąski i długi, jeżeli chodzi o wygląd. W nowym mieszkaniu mamy balkon kwadratowy, co jest bardzo wygodne. I tutaj też takie coś, co bardzo często zdarza się w mieszkaniach w Finlandii, to właśnie to drugie okno w pokoju. Często w ogóle Finowie chyba mają zamiłowanie do jakichś takich malutkich, naprawdę malutkich okienek, jak 1/4 na przykład tego. No, ono jest już brudne, bo tutaj jest przy ulicy i często trzeba myć okna, no niestety. To teraz może pokażę Wam kuchnię. Tak zostawiam te dwa pomieszczenia na ostatni moment. Jesteśmy teraz w kuchni. To jest to pomieszczenie, które jeżeli oglądaliście moje vlogmasy chociażby, to bardzo dobrze powinniście kojarzyć, ponieważ był vlogmas ze sprzątania kuchni. Jest tutaj też takie podstawowe wyposażenie. To są meble, które tutaj już były. To nie są nasze meble, tylko po prostu one należą do tego mieszkania. Kuchenka jest elektryczna, to jest też coś, co się bardzo często zdarza tutaj w Finlandii. Bardzo rzadko zdarza się, żeby były tutaj kuchenki gazowe.
Natomiast indukcja i elektryczne to właśnie są najpopularniejsze. Szczerze mówiąc, wolę indukcję. Teraz mamy indukcję, więc mam porównanie i wolę indukcję albo gaz, bo elektryczne to jest po prostu jak dla mnie masakra. Nie chciałabym już wracać do tego typu kuchenek. I co? Liczba szafek jest jak najbardziej wystarczająca, przynajmniej na nasze potrzeby. Lodówka też już tutaj jest. Nie ma zmywarki w tym mieszkaniu. W nowym mieszkaniu, które kupiliśmy, już zmywarka też jest. Więc tutaj Wam tak porównuję, ponieważ chcę, żebyście mieli pojęcie, że może się zdarzyć, że wynajmujecie mieszkanie i jest już zmywarka. O, i co Wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Mogę Wam opowiedzieć o oknach, ponieważ tutaj w Finlandii mamy podwójne okna. To znaczy, szyby są podwójne i są dwa tak jakby skrzydła. Oprócz tego skrzydła są zamykane właśnie na takie... Ach, to ciężko chodzi, ale to jest dobrze. Na takie zamki, nie wiem jak to inaczej określić, i to się otwiera po prostu klamką. I tutaj akurat w tym przypadku to jest okno takiej średniej wielkości i mamy tutaj raz, dwa i trzy, na górze jest trzeci. Tego nie będę teraz otwierać, bo nie ma sensu. Poza tym na zewnątrz jest minus 15, więc sami rozumiecie. A tutaj jak się otwiera, nie dość, że jest zrobiona decha i nie ma szyby, to jest jeszcze tutaj taka wentylacja, moskiera, wszystko w jednym. Dobra, to by była nasza kuchnia, pomieszczenie, w którym ja dużo czasu spędziłam. Dobra, nieważne. Teraz przechodzimy do łazienki i łazienka jest taka normalna. Tutaj jeszcze, jeszcze wisi worek ze śmieciami, który będziemy teraz jeszcze zbierać, takie ostatki i to będziemy wynosić, więc nie przeraźcie się. No ale tutaj właśnie jest to mułowi na podłodze. Tutaj jest miejsce na pralkę. Pralki nie ma na stanie w tym mieszkaniu, ale chyba w sumie rzadko się zdarza, żeby była w mieszkaniu. Częściej się zdarza, że po prostu w mieszkaniu, w bloku jest już... Tu mnie widzicie. Często się zdarza, że po prostu w bloku jest już pomieszczenie, gdzie jest pralka i jest dla mieszkańców po prostu ogólnie. Oho, i mi ostrości nie łapie. No i tutaj nie ma się co za dużo rozwodzić nad tą łazienką. W wyposażeniu jest szafka, w której tutaj mamy 3 kosze. Tu jest jeszcze jeden i szafka na półka na jakieś środki czyszczące i tak dalej, no co kto chce. Tak, i to by była nasza łazienka. Z małym okienkiem, które też jest zamykane na te klucze. Ono nie ma klamki, żeby to łatwo otworzyć. I tyle. A, co Wam jeszcze mogę powiedzieć o fińskich łazienkach? Dla mnie to już chyba jest taka norma, że prawie zapomniałam. To jest to, że tutaj nie ma kabiny prysznicowej, nie ma brodziku. Oczywiście jak chcesz, to możesz sobie zainstalować, ale właśnie bardzo często się zdarza tak, że podłoga, Wy tego możliwie możecie nie zobaczyć na filmiku, ale podłoga tutaj w tych okolicach jest lekko nachylona, żeby wszystko, cała woda ściekała właśnie do tej kratki tutaj. I to nawet się całkiem porządnie sprawdza, całkiem fajnie to się sprawdza i tyle. Jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to to, że jest to całe mułowi, ten plastik na podłodze i to jest takie, no wiecie, nie za fajne. No łeb ostrość, no dobra. I jeżeli już jesteśmy przy typowych rzeczach dla fińskich mieszkań, to teraz Wam mogę pokazać, co tutaj jest za tymi drzwiami. Słuchajcie, to są drzwi i jedne i drugie tutaj mamy, widzicie jak się wyostrzy, pomieszczenie połączone. To jest tak zwane watechłone, czyli watę to jest ubranie, chłone to jest pokój, czyli tak w wolnym tłumaczeniu na polski to jest garderoba. No ale to tak po prawdzie to funkcjonuje jak taki składzik, bo tutaj się składuje różne rzeczy. I moim zdaniem to jest bardzo przydatna rzecz w mieszkaniu, ponieważ wszyscy z któregoś pomieszczenia robimy sobie takie składziki. Tutaj to jest, można powiedzieć, norma. W nowym mieszkaniu też mamy, ale takie z połowę mniejsze z samymi półkami. Tutaj mamy też rurki na wieszaki. Bardzo przydatna rzecz. W tym mieszkaniu muszę przyznać, że jest to watechłone bardzo duże.
zwykle bywają mniejsze, ale jest to bardzo, bardzo funkcjonalny pokój, naprawdę świetne pomieszczenie. I to by było w sumie na tyle. 74 m² na parterze. Co Wam jeszcze mogę opowiedzieć o mieszkaniach? Tylko się odwrócę do Was. Słuchajcie, w Finlandii bardzo często zdarza się tak, że w bloku, bo mówię tutaj właśnie o mieszkaniach w bloku, na najniższym piętrze są oprócz pomieszczeń piwniczych, czyli każde mieszkanie ma swoją klatkę, swój boks, to się nazywa piwnica. I tam może sobie składować różne rzeczy. Coś ten aparat mnie nie słucha, bo albo mi ostrości nie łapie, albo mnie w ogóle wyłącza. Słuchajcie, może się zdarzyć tak, że w bloku jest pralnia. Jeżeli jest w bloku pralnia, to bardzo często jest też pomieszczenie, gdzie jest suszarnia. Jest jeszcze pomieszczenie na rowery, na sprzęt narciarski. Jeżeli w mieszkaniach nie ma sauny, to jest sauna ogólna dla całego bloku mieszkańców. U nas akurat w tym bloku nie ma sauny, nie ma tutaj też w tym mieszkaniu sauny i to jest takie dosyć zaskakujące jak na fińskie warunki, ale wiem, że tutaj na osiedlu jest gdzieś sauna, ponieważ w okresie Bożego Narodzenia było ogłoszenie, że była jakaś sauna bożonarodzeniowa organizowana dla kobiet, dla mężczyzn, tutaj z tego osiedla. No i też kilka razy zdarzyło mi się widzieć faceta przebiegającego w ręczniku po śniegu przez podwórko. Myślę, że to jest tylko znak, że tutaj gdzieś jest faktycznie sauna, a nie, że ktoś takie ma hobby. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć z takich informacji praktycznych? Mieszkanie to, które Wam pokazałam, ma, tak jak już wspomniałam, 74 m². Jest w centrum Tampere. Jeżeli znacie Tamperę, to mogę Wam powiedzieć, że do Sarkanniemi mamy jakieś 400-500 metrów, więc już wiecie, jakie to są okolice. I za czynsz miesięcznie płaciliśmy ponad 900 €. To jest sporo, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że mieszkanie jest w centrum i jest dosyć spore. Na pewno jeżeli chodzi o cenę, to też wpływ mają takie rzeczy jak to, na którym piętrze ono się znajduje. To nasze było akurat na parterze. No i czy w mieszkaniu jest sauna. Tutaj na pewno troszeczkę odpadło, ponieważ sauna jest gdzieś na osiedlu, a nie nawet w tym bloku, więc to na pewno też ma wpływ na cenę czynszu. No ale już orientacyjnie, jakbyście byli zainteresowani wynajmem mieszkania w centrum Tampere, to wiecie, czego się można spodziewać. No. Wynajem jest ogólnie bardzo drogi w Finlandii. To by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje o wynajmie mieszkania w Finlandii i jak mieszkanie fińskie wygląda. Tak jak mówiłam, dla mnie to jest takie typowe fińskie mieszkanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i za bardzo Wam to echo nie przeszkadzało. Mnie to bardzo irytuje, no ale nie mam na to wpływu teraz, ponieważ mieszkanie jest puste. Myślę, że fajnie było, że nagrałam ten filmik, kiedy mieszkanie jest puste, ponieważ macie pogląd na całą sytuację, macie pogląd na to, jak wygląda mieszkanie, do którego się dopiero wprowadzacie. Więc to jest akurat chyba na plus. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!